Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Przyznam, że jestem troszeczkę zmęczony po tym ostatnim maratonie, no bo w tydzień zrobiłem dla was chyba 4 filmy, zakończone było recenzją 40-minutową, niemal recenzją Switcha 2, także no troszeczkę się narobiłem, no ale nie spoczywam na laurach, nie obijam się. Niedawno na kanał wleciał taki film, w którym ja wam opowiadałem o grach niesłusznie moim zdaniem źle ocenionych. Tam pokazałem wam przykład Days Gone'a oraz pokazałem wam przykład Homeworld Revolution. Obie te gry były całkiem niezłe. Wy też się ze mną zgodziliście, że te gry były całkiem niezłe. Co więcej, powiedzieliście, że taki cykl materiałów bardzo wam się podoba i żebym zrobił kolejne materiały z tej serii. Dzisiaj właśnie zapraszam was na kolejny cykl materiałów. Dzisiaj zajmiemy się grą Deathloop. Zapraszam na seans. Pewnie niektórzy z was już zapomnieli, że taki tytuł w ogóle wyszedł, natomiast kiedyś o nim było całkiem głośno. Co więcej, nawet kiedyś ja zrobiłem na podobny temat właśnie już nieco zapomniany film, zresztą kiedy kanał dopiero startował, był malutki. Tam też opisałem 7 grzechów głównych tej gry. Sprawdźmy jednak, o co w ogóle z tym Deathloopem chodzi. Deathloop to jest gra studia Arkane. To jest studio mające na koncie chociażby bardzo wysoko oceniane Dishonored. I w tym tytule wcielamy się w Colta Vana, jaki takim splotem zdarzeń utknął w specjalnej anomalii czasowej na odizolowanej od reszty świata wyspie Black Reef. Teraz na czym ta anomalia polega? Ona polega na tym, że na wyspie w kółko odtwarza się ten sam jeden dzień. Kojarzycie taki film Na skraju jutra? Tam gościu jak zginął, to się odradzał znowu rano w tym samym dniu. No i tutaj jest dokładnie to samo. Stąd też nazwa Deathloop, czyli pętla śmierci. Co więcej, tak naprawdę tylko kilka osób na tej wyspie zdaje sobie sprawę z istnienia tej anomalii, że w kółko powtarza się ten sam dzień. Jesteśmy to my, jest to tajemnicza zabójczyni Juliana, która na nas poluje. Cała reszta ludzi na Black Reef nie ma kompletnie pojęcia, że przeżywa w kółko ten sam dzień, co jest prawdziwym piekłem. No i nasz bohater też uważa tą wyspę Black Reef za właśnie okrutne więzienie, próbuje się z tego więzienia wydostać. Szybko zresztą znajduje na to sposób. Okazuje się, że jeżeli uda mu się zabić wszystkich przywódców na tej wyspie, wszystkich tych oficerów na wyspie w ciągu jednego dnia, to ta anomalia się roztrzaska, pętla zostanie przerwana. Naszym celem w tym tytule jest więc staranne zaplanowanie sobie całego dnia w taki sposób, żeby zabić wszystkie cele i w ten sposób przerwać pętlę. Nie będzie to łatwe, a zresztą sama gra obfituje w całe dziesiątki sekretów, ciekawych ścieżek do odkrycia i setki możliwości. Dobra, tutaj na chwilę to przerwijmy, bo pewnie was zainteresowałem tym tytułem. Brzmi to w sumie całkiem fajnie, no nie? Jest coś nietuzinkowego, jest coś tajemniczego, jest coś unikalnego, czego w grach raczej nie dostajemy. Twórcy widać, że tutaj nie podążają takim utartym schematem, tylko starali się wymyśleć coś nowego. No i jak ta gra pojawiła się w tym materiale, no to pewnie przypuszczacie, że dostała złe oceny, no nie? Otóż nie, ona dostała świetne oceny na poziomie 88 punktów na 100, jest obecnie na Metacriticu, czyli średnia to prawie 9 na 10. To są bardzo wysokie oceny, tylko wiecie co? Jest jeden problem. Dosłownie wszyscy tą grę mieli kompletnie w dupie. Nikt na tą grę nie czekał, ona się sprzedała kompletnie tragicznie. Moim zdaniem ten tytuł potraktowano niesprawiedliwie, natomiast potraktowano ją niesprawiedliwie na własne życzenie wydawcy. Ja wam pokażę, o co tutaj chodzi. Przenieśmy się na chwilę do 2020 roku, gdy Deathloop zostaje pokazany. Dzieje się to na evencie Sony. Tutaj wspomnę, że mamy do czynienia z czerwcem 2020 roku, czyli czasem przed premierą PlayStation 5. No i tutaj dosłownie wszyscy czekają wtedy na zapowiedzi takich potężnych gier ekskluzywnych na nową konsolę. Zamiast tego Sony im pokazuje Deathloop, czyli grę, która nie jest ani ekskluzywna, ani też nie jest raczej dla przeciętnego odbiorcy, no nie? To w sumie dałoby się jeszcze odkręcić, tak? Zachęcić tych ludzi do zagrania w to, natomiast tutaj popełniono katastrofalny błąd. Otóż trailer tej gry, który pokazano na tym evencie, był dosłownie najgorszym trailerem, jaki ja w życiu widziałem. Nie chodzi mi o samo wykonanie, bo wykonanie było w sumie ok, tak? Chodzi mi o to, że zwiastun tej gry pokazywał coś kompletnie innego niż tak naprawdę w tej grze znaleźliśmy. Zresztą no, popatrzcie sobie na ten trailer. Mamy tutaj super szybko biegające postacie, mamy jakąś nawalankę z broniami, strzelanina. Wiecie co, no to wygląda na taką tępą strzelankę, gdzie walimy dosłownie do wszystkiego bezmyślnie. Do tego całą koncepcję tej pętli czasu przedstawiono w taki sposób, jakbyśmy w kółko robili to samo, ciągle zabijali te same cele i w sumie nie czuć tutaj żadnego postępu. Sama gra zresztą sprawia wrażenie takiego roguelike'a, nie?
że tam robimy jakieś rany, w kółko jest to samo, troszeczkę się tylko zmienia i tak dalej. No i ja wam powiem szczerze, że po zobaczeniu tego właśnie trailera uznałem, że to jest kompletnie nie dla mnie gra. Do tej gry mocno się zraziłem. Powiem więcej, chyba wszyscy moi znajomi też się do niej zrazili. No i finalnie sytuacja była taka, że nikt w to dosłownie nie chciał grać. No i wiecie co wtedy odpieprzył wydawca tej gry, czyli Sony wraz z Bethesdą? Otóż nie dość, że nie poprawili tego trailera, o którym ja mówiłem, to tym trailerem zaczęli spamować na dosłownie każdym następnym evencie. Przypominam, że wszyscy czekali na wielkie eksy, czekali na pokazy gier na PlayStation 5, czekali na premierę samej konsoli. To było straszne wyczekiwanie, na tą konsolę był ogromny hype. Tymczasem Sony bez przerwy co każdy event pokazywało tego Deathloopa, wpychało ludziom tego Deathloopa do gardła, oni nie byli tym zainteresowani i to ich naprawdę wkurzało. Zresztą powiem wam osobiście, że wkurzało też mnie. I dzięki tak błyskotliwej kampanii marketingowej Deathloop szybko został najbardziej znienawidzoną grą w internecie. Nawet powstały z tej okazji memy nabijające się z tego, że Sony bez przerwy tą grę gdzieś tam wpychało na każdym evencie, a wszyscy mieli ją w dupie. I powiem wam tak, ja tą grę też miałem autentycznie kompletnie w dupie, natomiast jakoś tak wyszło, że nie miałem w co grać. Ja wiem, że ciężko jest w to uwierzyć, tak? Szczególnie jak ja ciągle wam narzekam, że nie mam czasu. Kiedyś miałem tego czasu dużo więcej, bo nie recenzowałem gier. No i wtedy tak wyszło, że nie miałem właśnie w co grać. Deathloop się pokazał w usłudze Xbox Game Pass. Mówię, no kurde, nie chce mi się w to gówno grać, tak? Ale dobra, no niech już stracę, zainstaluję to, zobaczę, najwyżej to po prostu wywalę. No i zainstalowałem tą gierkę, odpaliłem ją, pograłem 2 godzinki i mówię, kurde, ale to w ogóle nie jest gra, którą ja widziałem na tych trailerach, tak? Przecież to w ogóle nie jest to. No pamiętacie te trailery, tak? Strzelanie, bieganie, skakanie, zero fabuły, kręcenie się w kółko, zabijanie i tak dalej. No i tam też była świadomość, że niby trzeba się śpieszyć, bo cele musimy zabić do końca dnia. Tymczasem ja odpalam tą grę, nikt mnie nie pogania, że muszę się śpieszyć, nie ma żadnego biegania po ścianach, nie ma jakichś strzelanin i tak dalej. Wręcz przeciwnie, dostałem bardzo klimatyczny, fabularny wstęp, na spokojnie sobie eksploruję tą mapę, wygląda to fajnie, jest mnóstwo sekretów. Powolutku się skradam, kombinuję jakby tutaj wszystko odkryć, no to mi dawało super frajdę. Co więcej, ja sobie grałem w to dalej, fabularnie się okazało, że to jest bardzo solidna produkcja, solidnie, fajnie wykreowanym światem, z mnóstwem smaczków, z mnóstwem historii, tą grę aż chciało się odkrywać. No i przyznam, że mnie to tak cholernie wciągnęło ten Deathloop, że grałem parę dni bez przerwy, ukończyłem ten tytuł. Nawet nie spojrzałem na żadne inne gry, bo ten Deathloop mnie tak wciągnął, że musiałem go po prostu od razu skończyć. I było to naprawdę fajne doświadczenie. No i czujecie, jaką ja tutaj miałem zagwozdkę. Producent gry trailerem dosłownie idealnie mnie przekonał, że to jest jakiś roguelike, na którym się ciągle strzela i tak dalej. No i jak ja takich tytułów nie lubię, tak? On mi pokazał, że to jest tylko strzelanka, w której się biega, nawala i w sumie niewiele z tego wynika. No, nie wiem co za debil robił ten sławny trailer, natomiast tak spieprzył robotę, że wprowadził dosłownie wszystkich potencjalnych kupujących w błąd. Deathloop to jest bowiem naprawdę dobra gra. Ja nie robiłem co prawda recenzji tego tytułu, natomiast tak na oko po ugraniu go to myślę, że spokojnie bym dał co najmniej 8,5, bo bawiłem się naprawdę świetnie. I jest mnóstwo rzeczy w tej grze zrobionych po prostu na cycuś. Ponadto w tym tytule znajdziemy mnóstwo ciekawych mechanik, które są naprawdę fajnie zaprojektowane. No weźmy na przykład tą pętlę czasu, tak, która była w trailerze. Po tym gówno wideo się wydawało, że za każdym razem będziemy tracić cały ekwipunek, tak, no bo żyjemy w pętli, a w grze bez przerwy trzeba się śpieszyć. Otóż nic z tych rzeczy. Po pierwsze, nasz ekwipunek można normalnie zachowywać poprzez tak zwaną infuzję. W grze zbieracie taki specjalny minerał i te graty, które chcecie sobie zostawić na zawsze, po prostu tym minerałem napełniacie. No i to w zasadzie tyle, tak? Taki przedmiot, jeżeli wykorzystacie na nim tą infuzję, on zostaje z wami na zawsze. Także nie ma tutaj czegoś takiego, że tracicie wszystko, że nie ma sensu w ogóle eksplorować i tak dalej. Jak najbardziej jest sens. Nie jest to jakaś gra wydmuszka, gdzie ciągle zaczynacie od nowa, tak jak sugeruje to ten durny film. Poza tym nigdzie nie trzeba się śpieszyć. Rozgrywka w tym Deathloopie została podzielona na 4 pory dnia i czas w grze płynie tylko i wyłącznie wtedy, jak podróżujecie sobie między mapami. Jak już jesteście na mapie, to możecie tam siedzieć godzinę, spokojnie sobie ją eksplorować, nigdzie nie trzeba się śpieszyć. Nawet bym powiedział, że w tym tytule jest odwrotnie, że tam nie trzeba się śpieszyć, tam trzeba wszystko uważnie sprawdzać. Bo pamiętacie, w tym tytule naszym zadaniem jest wykończenie wszystkich przywódców w jeden dzień
zanim ta pętla czasowa się zresetuje. Także eksplorując te mapy musicie bardzo uważać, badać możliwości eliminacji tych wszystkich przywódców. Zresztą gra wam sama te możliwości zapisuje, później wam prezentuje po odkryciu, co możecie zrobić. Szybko się na przykład okaże, że jednego z tych przywódców można wykończyć tylko wieczorem, jak jest na przykład na bankiecie, a innego możecie zabić rano w porcie. Takie kombinowanie, takie składanie tego wszystkiego w całość daje naprawdę sporo frajdy. Ta gra daje całe mnóstwo możliwości. No i na deser tutaj mieliśmy naprawdę genialny, gęsty klimat. Ja wam powiem zupełnie szczerze, że jak grałem w tego Deathloopa, miałem takie wrażenie, jakbym grał w taką troszeczkę dziwniejszą wersję Dishonored, a przecież ten właśnie Dishonored był bardzo cenioną skradanką i śmiem twierdzić, że Deathloop też taką cenioną skradanką powinien być. Ale no, jak sami sobie powiedzieliśmy, Deathloop sprzedał się po prostu jak gówno, a wszyscy tą grę mieli głęboko gdzieś. No moim zdaniem on został niesprawiedliwie potraktowany, bo sam grałem, ta gra jest moim zdaniem świetna, ale wiem też dlaczego tak potraktowany został. Wszystko przez to, że wydawca kompletnie spieprzył marketing tej gry, zrobił mu kompletną antyreklamę w internecie i wszyscy tą grę znienawidzili, zanim w nią zagrali. Zresztą ja sam padłem ofiarą tej właśnie antyreklamy, bo tą grę też miałem kompletnie gdzieś, zanim przypadkowo w nią nie zagrałem. I dopiero jak ja ją odpaliłem, jak spędziłem w tym ze 2 godzinki, okazało się, że to jest kompletnie inna produkcja od tego, co mi pokazano i totalnie w nią wsiąknąłem. No i tego Deathloopa ja wam też mogę polecić, jeśli szukacie ciekawej, świetnej skradanki z fajnymi mechanikami, albo jesteście po prostu ciekawi, o co w ogóle chodziło z tym Deathloopem, to nie oglądajcie tych gówno trailerów, bo one są tragiczne. Instalujcie tego Deathloopa i po prostu grajcie. Ten Deathloop jest świetny. A wy dajcie znać, czy graliście może w Deathloopa i czy waszym zdaniem ten tytuł też został niesprawiedliwie potraktowany w internecie. Czekam na wasze komentarze i zawsze chętnie z wami pogadam. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nie pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lupę Godlike'a. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.